Ja mam na imię Kornel i witam Cię serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałem porozmawiać o takim sformułowaniu, które ostatnio bardzo mnie poruszyło, czyli co jeśli? Pewnie wielu z Was ma takie myśli czasem, że kurde, fajnie byłoby coś zacząć działać online, fajnie by było, nie wiem, rozpocząć nowy biznes, może macie jakiś pomysł, który fajnie byłoby zrealizować, ale nie robicie tego. I robicie dalej to, co robiliście, nie wiem, chodzicie do pracy, uczycie się i tak dalej, a te pomysły albo, nie wiem, zapisujecie, w moim przypadku ja często sobie je rozpisuję, robię plany, zastanawiam się nad nimi, co by było, gdyby, w rezultacie kompletnie je później zostawiając, powoduje to we mnie bardzo dużą frustrację. Te pomysły, które odkładam sobie, mówię, no dobra, kiedyś pewnie zrealizuję to, albo nie, to było jednak głupie. Jakby skąd mam to wiedzieć? Właśnie, co jeśli zacznę to robić? Co jeśli spróbuję to robić? Co się stanie? No, co najgorszego może się stać, że założę kanał na YouTubie teraz i zacznę nagrywać te filmiki, na które mam jakiś pomysł. Co się może stać? Co się może stać, jeśli, nie wiem, zajmę się tworzeniem swojej marki osobistej w internecie? Co jeśli posłucham się tych wszystkich mądrych ludzi, którzy mówią o sukcesie, którzy pokazują, jak to robić? Co jeśli ich rzeczywiście posłucham? Co jeśli zrobię ten pierwszy krok? No co może się stać? Może mi nie wyjść, tak jak nie wychodziło mi wiele razy. Praktycznie kurwa, ani razu mi nie wyszło. To, co sobie tam zamierzałem, planowałem i w końcu zrobiłem ten pierwszy krok i nic. Mój entuzjazm trwał, nie wiem, tydzień, dwa. To był taki maksimum 2 tygodnie, gdzie byłem w miarę regularny z tym, co planowałem i rzeczywiście robiłem to, co zamierzałem, a ostatecznie stop. Nagle, nie wiem, kompletna odcinka. Podam przykłady z moim kanałem Q-Vlog, który próbowałem robić jakieś 3 lata temu. Podobnie było z moim kanałem Inski, który robiłem jeszcze na początku tego roku. Natomiast było wiele innych różnych pomysłów, typu blog, czyli blogi, jakieś tam strony internetowe. Przez cały czas przewijały mi się jakieś pomysły na biznes, bo po prostu chciałem robić coś dodatkowego. Chciałem, nie wiem, zrobić jakiś dodatkowy krok, żeby zabezpieczyć siebie i swoją rodzinę na wypadek, gdybym, nie wiem, chociażby stracił pracę. No bo to głównie chodzi o to, żeby mieć jakieś tam zabezpieczenie, nie? No poza tym, że to jest w jakimś sensie hobby, to ja chcę mieć pewnego rodzaju zabezpieczenie. Więc co jeśli ja zrobię to wszystko? Co może się najgorszego stać? No nie wiem, może mi znowu nie wyjść. Mogę po prostu przestać to robić. Mogą przyjść jacyś ludzie, którzy zaczną mówić niemiłe rzeczy. Pomijmy to, co się stanie najgorszego. Widzicie, nie są to wcale jakieś złe rzeczy, jakieś straszne rzeczy, które mogą się przydarzyć. No, co, no będzie ci przykro przez dzień, 2 i możesz iść dalej w swoim życiu, tak jak do tej pory. Natomiast co jeśli wyjdzie? Bo masz w głowie, że jednak nie celujesz, nie robisz tego, żeby nie wyszło. Robisz to, żeby osiągnąć jakiś sukces, jakieś uznanie, nie wiem, spełniać marzenia swoje dzięki temu. Co jeśli wyjdzie? Co jeśli to wideo będzie miało więcej niż 15 wyświetleń? Co jeśli to wideo spowoduje, że ktoś Cię pozna, jacyś ludzie zobaczą, że może warto też spróbować coś takiego robić? Co jeśli będziesz w tym stały, regularny przez na przykład rok? Rok. To jest sporo czasu, ale też nie jakoś mega dużo tak naprawdę. Bądź w tym regularny przez rok. Zobacz, co to spowoduje. Od razu ci się zapala lampka. No,
przez rok robić coś regularnie, no to jest niemożliwe, żeby nic się nie stało, żeby była taka sama sytuacja, jak jest teraz. To jest niemożliwe. Może się zmienić na lepsze, może się zmienić na, nie wiem, na gorsze, możesz nabrać po prostu jakiejś świadomości. Ale na pewno w tym momencie mój cel jest taki, że zaczynam teraz, za rok ja czuję się bardziej swobodnie przed mówieniem przed kamerą, potrafię montować filmy, potrafię nagrywać filmy, jakieś inne niż takie siedzenie sobie w rogu swojego pokoju. Założyłeś, że będziesz to robił przez rok. Odpuszczasz po pierwszym dniu. Co się dzieje? Żałujesz tego. Żałujesz tego do końca życia. Nie wiesz, co mogło się przytrafić, tak, przez rok. Nie wiesz, w którą stronę mogło to pójść. Czy może dobrze, czy źle, nieważne. Ale nie wiesz tego. I żałujesz tego, że nie spróbowałeś, no bo co ci było szkoda? Ja nie chcę żałować. Nie chcę żałować. 5 lat. 5 lat. Tyle trwało, żebym zrozumiał, że okej, ja sobie to planuję i czasem niektóre rzeczy nawet próbuję przez chwilę, ale zajęło 5 lat, żeby zrozumieć, że jeśli nie będę po prostu stały, regularny w tym, co sobie założyłem, to nigdy się nie dowiem, czy jestem w stanie dojść do jakiegoś tam poziomu, który sobie, nie wiem, założyłem, czy o którym myślałem, tym pozytywnym oczywiście, czy nie. Nagrywam to w środę, 6 listopada, za rok, w środę, 6 listopada 2020 roku, nagram kolejne wideo. Po roku działalności na YouTubie i innych mediach, może w własnym blogu, chcę zobaczyć zmianę. Bo zmiana jest dobra. W tym momencie chciałbym prosić Cię, już dotarłeś do tego momentu wideo, że równie dobrze, co Ci szkodzi, to zrobić. Chciałbym prosić Cię, abyś zostawił komentarz pod tym filmem i powiedział, czy masz podobnie tak jak ja, czy ja jestem sam w tej sytuacji, czy jestem jedyną osobą, która ma pomysł, która chce coś realizować, ale zawsze odkłada to na później albo w ogóle to rzuca. Jeśli tak, to w czym miałeś problem? Co spowodowało, że przerwałaś, czy w ogóle nie doszło do tego, że zaczęłaś coś robić? Chcę znać Wasze powody. W następnym filmiku ja podzielę się z Wami, co powodowało moją prokrastynację. I chcę zobaczyć po prostu, czy było to jakoś powiązane, czy nie, czy macie podobne problemy. Także fajnie by było, jakbyście napisali ten komentarz. Cóż, tak jak powiedziałem, robię pierwszy krok. Dziękuję Ci, że obejrzałeś ten film do końca, albo do tego momentu chociaż. Naprawdę to dużo dla mnie znaczy i doceniam, że poświęciłeś swój czas. Natomiast specjalne podziękowania dla moich subskryberów. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, a pewnie nie, to jest pierwszy filmik, więc mam 0 subskrypcji, to proszę Cię, zasubskrybuj. I jako bonus w każdym filmiku będziesz otrzymywał specjalne podziękowania dla subskryberów. Myślę, że warto, więc do dzieła. Do zobaczenia już niebawem.